Hej, cześć i czołem! Moto Sapiens uczy i bawi. Tym razem chciałbym poruszyć temat fiksacji wzroku. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tragicznym zjawiskiem, które zmusiło wielu motocyklistów do wjechania w przeszkodę, na którą patrzyli, to zapraszam do oglądania. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. It'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. Fiksacja wzroku, zło, które zmusza motocyklistów nie tylko do tego, żeby wjechać w punkt, który obserwujemy. Czy to jest mit, czy to jest fakt. Żeby zrozumieć mechanizm, który nazywany jest fiksacją wzroku, trzeba najpierw rozłożyć na czynniki pierwsze to, jak postrzegamy rzeczywistość. I możecie być bardzo zdziwieni, bo ja na przykład byłem, faktem, że tak naprawdę nasze oko widzi tylko odbite światło i za pośrednictwem soczewki, rogówki, tęczówki i bardzo wielu tam, to sobie możecie poczytać, to temat biologii, siatkówka przesyła sygnały do mózgu w postaci formy elektrycznych impulsów i to mózg w korze tej wzrokowej, która znajduje się w potylicy, przerabia to na obraz. Czyli realnie to, co widzi nasze oko, a to, co nasz mózg określa jako rzeczywistość, która nas otacza, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I jeżeli są problemy na linii połączenia elektrycznego między nerwem wzrokowym a mózgiem, może się okazać, że na pewno słyszeliście o fatamorganach, o złudzeniach optycznych, to wszystko jest realne. Tak naprawdę to, co postrzegamy, jest wynikiem naszego stanu psychofizycznego, tego jak działa nasze oko i jak nasz mózg odbiera ten sygnał. Może to się wydawać trochę skomplikowane, ale fiksacja wzroku to jest rzecz zupełnie naturalna i normalna i to jest jedyna szansa, żebyśmy zobaczyli coś ostro. Fiksacja wzroku następuje w momencie, kiedy plamka żółta, która znajduje się w samym centrum siatkówki i ma tylko około 2 stopni kąta widzenia, skupia się na jakiejś rzeczy. Jeżeli przesuwamy wzrok i skupiamy go na jakimś punkcie, który jest dla nas ważny, to fiksacja wzroku to jest ten moment, kiedy właśnie plamka żółta przejmuje kontrolę, skupiamy się na tej konkretnej rzeczy i nie widzimy już tak do końca tego, co dzieje się na peryferiach naszego pola widzenia, ale skupiamy się na tej jednej rzeczy, powtarzam to po raz 10. Czyli możemy wyostrzyć wzrok, możemy zaadaptować wzrok do odległości, w której ten przedmiot się znajduje i jeżeli na nim będziemy skupieni, to jest właśnie fiksacja wzroku. I na razie nie ma to nic wspólnego z tym, że do tego punktu będziemy jechać. W sensie pośrednio ma, ale zaraz do tego dobiegniemy. Fiksacja wzroku może występować, kiedy będziemy na coś długo patrzeć, to dojdzie do takiego dodatkowego zjawiska, które się nazywa widzenie tunelowe. Widzenie tunelowe również powstaje w momencie, kiedy jesteśmy pod wpływem bardzo dużego stresu, albo jesteśmy zmęczeni, albo wpadamy w panikę, bo właśnie musimy gwałtownie zahamować, albo ominąć przeszkodę. I widzenie tunelowe pojawia się wtedy, kiedy to pole widzenia, które znajduje się na peryferiach, czyli peryferyjne pole widzenia, nie jest już w zakresie zainteresowania naszego mózgu, a jesteśmy skupieni tylko na tej jednej rzeczy, która jest przed nami. I wtedy wszystko, co się dzieje w tych obszarach, które nie są w centrum, mogą zostać wycięte. Dodatkowo podczas widzenia tunelowego albo podczas zmęczenia, albo podczas mocnego skupienia na jednym punkcie będziemy postrzegać wyłącznie rzeczy, których się spodziewamy, bo nasz mózg również bierze udział w tym przerabianiu tego sygnału elektrycznego i on sam będzie decydował o tym, co zobaczymy. I to jest przerażające, ale może dzięki temu usłyszeliście, albo skleicie fakty, że na przykład sorry stary, nie widziałem cię. Jeżeli jedziemy samochodem i jesteśmy skupieni na tym, że będziemy jechać wśród innych samochodów w terenie leśnym i nagle wjedziemy w zupełnie inne środowisko i pojawi się obiekt, którego się nie spodziewaliśmy, nasz mózg i nasza reakcja będzie zdecydowanie opóźniona. Nasz mózg zadziała wolniej, nasz mózg będzie musiał przeprocesować to, że pojawiło się coś, czego się nie spodziewałem i nie powinno tego tam być, ale jest. I dzięki temu, kiedy połączymy to ze stresem, widzeniem tunelowym i naszym stanem psychofizycznym, może dojść do takiej sytuacji, że nasz mózg wytnie jakąś informację lub ją przetworzy błędnie i wtedy będziemy bardzo zaskoczeni. Dlatego czasami
takie sytuacje, kiedy, nie wiem, osoby starsze, albo osoby właśnie pod wpływem, albo osoby, które mają zaburzone jakiś ten nerw wzrokowy, albo mózg, mogą widzieć świat inaczej i mogą darzyć się sytuacje, kiedy oni faktycznie czegoś nie zobaczą, albo faktycznie zobaczą to opacznie, albo ich reakcja nie będzie adekwatna do danej sytuacji, w której powinni zrobić zupełnie coś innego. No i posiadając ten pakiet wiedzy na temat tego fiksacji wzroku, tego jak działa wzrok, możemy przejść do czegoś, co się nazywa fiksacja celu. I tak naprawdę to, co wiele osób potocznie nazywa fiksacją wzroku, jest fiksacją celu. I dotyczy ona nie tylko motocyklistów, ale jest to dosyć popularny problem wśród pilotów. Jeżeli będziemy patrzeć na określony punkt i będziemy się przemieszczać względem tego punktu, to bezwiednie nasze ciało również będzie kierowało się do tego punktu. Możecie zrobić sobie taki prosty eksperyment, kiedy powiesicie coś na ścianie albo macie jakiś punkt na ścianie i będziecie próbowali obok tego punktu przejść, patrząc na niego cały czas, może się okazać, że nie uda wam się iść na linii całkowicie prostej. Kiedy będziecie jechać rowerem i będziecie rozglądać się bardzo mocno za obiektami pożądania lub innymi, które dla was są super istotne, może się okazać, że kiedy odwrócicie głowę i wasz wzrok nawet zmieni wektor, w którym jakby jesteście skupieni, to może się okazać, że jadąc po linii przestaniecie po niej jechać i zaczniecie jechać pewną spiralą dookoła punktu, początkiem spirali, jakimś łukiem, do punktu, który was właśnie zainteresował. I to jest właśnie fiksacja celu. I w połączeniu teraz, jeżeli jesteśmy bardzo skupieni, mamy fiksację wzroku na tym punkcie, następuje fiksacja celu, jesteśmy zmęczeni, widzimy tunelowo, może się okazać, że w momencie podwyższonego stresu, jeżeli nastąpi sytuacja, w której nasz organizm przejdzie w tryb walcz, uciekaj, przestaniemy w ogóle móc reagować na zmianę kierunku. Więc fiksacja celu jest dopiero tym, co powoduje, że zmierzamy do punktu, w który patrzymy, a fiksacja wzroku to jest tylko skupienie wzroku, skupienie koncentracji na tym punkcie. Ale to, że nasze ciało biegnie w tą stronę, w sensie zmierza do tego nieuchronnie i nic nie możemy z tym zrobić, to jest fiksacja celu. No i teraz najważniejsze. Jak do jasnej cholery chronić się przed tym? Były badania, tu leżą karteczki, jakbyście chcieli tam może Gosia rzucić wzrokiem, ja też starałem się odrobić tą lekcję. Były badania, w których mierzono ruch gałek ocznych kierowców zawodowych, różnych. Była jakaś tam grupa, która poddała się temu badaniu. I wyszło z tego badania, okazało się, że zawodowi kierowcy, osoby, które zajmują się częściej jazdą po drogach i nie tylko, również w trakcie jakichś tam wyścigów, nie skupiają tak długo wzroku na jednym punkcie, jak osoby, które robią to rzadziej lub robią to sporadycznie. Oczywiście w trakcie jazdy szybkiej musicie ten wzrok przekładać szybciej, ale jeżeli jeździcie, macie kierowcę zawodowego, na przykład tira, to dla niego rzeczywistość pewnie przebiega zdecydowanie wolniej niż dla takiego zawodnika, który zasuwa po torze, ale zawodowi kierowcy, którzy nie są podatni na fiksację wzroku i nie są podatni na fiksację celu, czy są podatni mniej, nie skupiają wzroku tak długo, jak osoby, które są początkujące. Czyli, żeby uniknąć fiksacji celu i uniknąć fiksacji wzroku, należy przesuwać pole widzenia dalej, bliżej, patrzeć w lusterka, orientować się w przestrzeni, co się dzieje, unikać długiego patrzenia na jeden obiekt przed nami. Czy to tablicę rejestracyjną samochodu, który przed nami jedzie, czy motocykla, czy patrzeć w jakiś odległy punkt, który jest dla nas jakimś wyimaginowanym celem. I długie patrzenie, długa koncentracja na jednym punkcie bardzo przyspiesza tą fiksację i bardzo ogranicza postrzeganie tego, co się dzieje w tym polu widzenia, które znajduje się w peryferiach naszego wzroku. Dlatego jadąc motocyklem, pamiętajcie o tym, żeby przekładać ten wzrok. Lusterko, wzrok, to co się dzieje na wyświetlaczu, żeby nie skupiać się długo na jednej rzeczy. Plus do tego ważne, żebyście byli wypoczęci, a w sytuacji stresowej polecane jest trenowanie awaryjnych zachowań, czyli hamowania awaryjnego, bo wtedy nasz wzrok i układ nerwowy oraz mózg jest łatwiej przystosowany do sytuacji, jeżeli często przebywa w takiej sytuacji, w której jest poddany stresowi, ten stres maleje. Czyli jeżeli byśmy wzięli
częste hamowanie awaryjne, to wtedy nie panikujemy, jesteśmy w stanie lepiej skoordynować ruchy, nie patrzymy w jeden punkt, nie patrzymy w miejsce, które jest dla nas niebezpieczne, tylko patrzymy w miejsce, w którym właśnie powinniśmy wyjechać i tam się powinniśmy znaleźć. I dzięki takim treningom możemy wykształcić w sobie odruch, który zapobiegnie fiksacji wzroku i fiksacji celu. Oczywiście wymaga to treningu. Naszym instynktem bezwarunkowym jest patrzenie na zagrożenie, a nie unikanie patrzenia na zagrożenie. Posłuchajcie teraz uważnie, bo fiksacja celu i fiksacja wzroku może być przez Was użyta do tego, żeby jeździć lepiej. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy jedziecie bardzo długą ósemkę, na której możecie jechać drugim biegiem i napędzić się do pewnej określonej prędkości. I kiedy jesteście przy jednym słupku, nie patrzycie już na ten słupek, tylko skupiacie wzrok już na powrocie, na słupku, który jest daleko za Wami. I wtedy, korzystając z fiksacji wzroku, jesteście na nim bardzo skupieni i zaprogramowana nitka przejazdu, bo już nie patrzycie na ten pachołek, który jest przy Was, pozwala Wam ten pachołek ominąć możliwie blisko, bo Wasz wzrok już tam był, ale nie musi tam wracać. I jeżeli będziecie mieli fiksację celu na pachołku, który jest dalej, to będziecie mogli do niego dojechać bardzo blisko. Pamiętajcie oczywiście, że najazd na ten pachołek i ta linia przejazdu będzie optymalna wtedy, kiedy będziecie na niego najeżdżać w określony sposób, zależnie od ćwiczenia, które robicie. Żeby nie jechać do niego od razu prosto, bo to nie jest najlepsza metoda, żeby ominąć pachołek. Ale fiksacja celu i fiksacja wzroku, jeżeli jest świadoma, może pozwalać wykorzystywać nasz mózg i nasze ciało i jak nasz nerw wzrokowy i mózg przetwarzający te dane działa wspólnie ze wzrokiem, żeby te pachołki mijać możliwie blisko. Ważne jest to, żeby pamiętać, żeby skupiać się na następnej przeszkodzie, a tą zaprogramować sobie w głowie już korzystając z fiksacji celu i fiksacji wzroku. Na torze, kiedy jesteśmy w apeksie zakrętu pierwszego, a mamy przed sobą zakręt numer 2, to dobrze jest patrzeć w apeks numer 2, żeby zaprogramować sobie wzrok i tą fiksację celu na tym właśnie punkcie, bo wejście w zakręt kolejny i dojście do tego apeksu powoduje płynność przejazdu i możliwie blisko przejechanie apeksu powoduje, że nitka tego przejazdu staje się bardziej płynna, co ergo w przyszłości może dać Wam również dużą prędkość. Ale fiksacja celu i fiksacja wzroku musi być wykorzystywana świadomie, a nie musicie jechać i gapić się do końca w pachołek, bo wtedy nigdzie nie pojedziecie. I teraz dochodzimy do punktu, dlaczego na torze składane są lusterka. Dlatego, że kiedy jedziemy ulicą i chcemy, żeby nasz wzrok cały czas wędrował pomiędzy lusterkami, a polem widzenia, które jest daleko, polem widzenia, które jest blisko, tym, co się dzieje obok nas. Kiedy jedziemy ulicą, potrzebujemy tego, żeby ta fiksacja wzroku nie występowała i żebyśmy ten wzrok przekładali cały czas na inne komponenty krajobrazu, którego mijamy i rzeczy, które są ważne z punktu widzenia prowadzenia motocykla. Na torze chcemy właśnie, żeby fiksacja wzroku i fiksacja celu działała, dlatego lusterka są złożone i nikt nie patrzy w zegary, bo programujemy się na przejazd po torze dzięki fiksacji wzroku właśnie i fiksacji celu, patrząc na punkty, które programujemy w głowie, że chcemy być możliwie blisko nich i dlatego świadomie wykorzystujemy pracę naszego wzroku i mózgu. I z drugiej beczki, kiedy jesteśmy na ulicy i mamy rozłożone lusterka i to, co się tam wyświetla na naszym ekranie może być ważne, bo na przykład jest to mapa, gdzie chcemy się znaleźć, to musicie zwrócić uwagę na to, że chcemy unikać fiksacji wzroku i fiksacji celu. Na pewno słyszeliście hasło patrzysz tam, gdzie jedziesz. Ważne jest to, żebyście byli świadomi tego, że to hasło jest troszeczkę wynaturzeniem i nie do końca jest prawdą, ponieważ często będą sytuacje, w których musicie jechać w jedną stronę i patrzeć w drugą stronę. Na przykład wjeżdżając na estakady lub na zakręt, który nie ma pasa włączającego się do ruchu, a nawet jak ma, to musicie ten zakręt pokonać i zweryfikować, czy to w lusterku, czy oglądając się, bo czasami lusterko nie pokazuje wszystkiego, albo na przykład jest jakaś zasłona i nie wszystko widać dobrze, więc dobrze by było jechać ten zakręt w prawo, a za pośrednictwem fiksacji wzroku musimy uzyskać informację, co się będzie działo, jak na ten pas wjedziemy i czy tam nie ma jakiegoś zagrożenia. Czyli nie patrzymy tam, gdzie jedziemy, tylko patrzymy w odwrotną stronę. I korzystając z tego, że nasz mózg potrafi robić te dwie rzeczy, czyli potrafi sobie wyobrazić tą drogę dalej, jak ją pokonamy, znaleźć się w punkcie, w którym mieliśmy się znaleźć, a w międzyczasie nasze ciało i nasz wzrok może przyjmować dane z zupełnie innego źródła, znaczy zupełnie innego kierunku i wtedy możemy określić w przestrzeni wszystko, co się dzieje dookoła nas i dzięki temu będziemy bardziej świadomi tego, co się może ewentualnie wydarzyć. Oczywiście potem wzrokiem wracamy, ale takie sytuacje zdarzają się codziennie, jadąc po rondzie, patrząc na to, co się dzieje dookoła, nawet czasami podziwiając piękne okoliczności przyrody.
nie patrzymy tam, gdzie jedziemy, natomiast wyobrażamy sobie to. W sensie nasz mózg jest w stanie zaprogramować się na drogę, którą pokona na motocyklu, a dopiero potem możemy być świadomi tego, co się dzieje dookoła nas, niekoniecznie patrząc tylko na peryferia. Często widzę motocyklistów, którzy jadą na wprost zabetonowani jak koń na Wielkiej Pardubickiej i boją się obejrzeć w drugą stronę, bo ktoś im powiedział, że patrzysz tam, gdzie jedziesz, czy jedziesz tam, gdzie patrzysz. Nie bierzcie tego tak w 100% dosłownie, bo wtedy się nigdy nie będziecie rozglądać. Informacje płynące z lusterek będą różne, zależnie od tego, jak będziecie się pochylać względem tych lusterek, więc rozglądanie się na motocyklu ma ogromny sens, ale nasz mózg potrafi to zrobić właśnie dzięki tym zjawiskom. Żeby Wam zobrazować, jak ważne są to ćwiczenia, to takie ćwiczenia przeprowadza m.in. Tomek Kulik na kulikowisku w Radomiu, gdzie pokonywane są zakręty w określonym kierunku motocykl się przemieszcza, a Wy, jako uczestnicy tego kursu, macie obserwować przestrzeń, która dzieje się z przeciwnej strony, czyli macie pokonać zakręt, nie patrząc w niego. I tak naprawdę w praktyczny sposób jesteście w stanie tą właśnie cechę Waszego mózgu i wzroku wykorzystać i ludzie to robią, żyją, jest świetna zabawa i gorąco Wam polecam szkolenia na torze, bo wszystkie ćwiczenia, które chcecie przeprowadzać, zwłaszcza jeżeli nie jesteście ich pewni, bo ktoś Wam powiedział w internecie, że możecie jechać w jedną i patrzeć w drugą i wszystko jest ok. Róbcie to w kontrolowanych warunkach, najlepiej pod okiem instruktora, bo możecie zrobić mnóstwo baboli, na przykład przenieść masę motocykla, źle trzymać motocykl nogami i wtedy odwrócenie obręczy barkowej względem obręczy biodrowej może spowodować, że będzie Wam się wydawało, że jedziecie w prawo, a motocykl pojedzie prosto. Dlatego to, gdzie to robicie i z kim to robicie, ma bardzo wielkie, ogromne, kolosalne znaczenie, więc nie róbcie tego na ulicy, jeżeli nie jesteście tego pewni. A najlepiej przetrenujcie to sobie w bezpiecznych warunkach, a dopiero spróbujcie tego użyć na ulicy. No to tyle słowami podsumowania. No i pozdrawiam, pa.